Witam serdecznie. Zapraszam do obejrzenia relacji z wykonania modelu portu przemysłowego od firmy Meng. Ten port ma być uzupełnieniem wykonanego wcześniej modelu lotniskowca USS Lexington. Nie uprzedzajmy jednak przyszłych wydarzeń i wróćmy do samego portu. Model ten jest kolejną realizacją dla początkujących, gdzie używam tylko najprostszych narzędzi. Ilość części jest tak niewielka, a ich sklejanie na tyle proste, że cały model został wykonany na raz. Całość składa się właściwie z 4 budynków mocowanych do jednej podstawki. Dodatkowo w zestawie jest jeszcze dźwig portowy, lokomotywa, holownik oraz sterowiec. Ja zacząłem pracę od wycięcia, przeszlifowania i złożenia bez klejenia 2 części podstawki. Na miejscach łączenia postanowiłem przećwiczyć szpachlowanie z użyciem kleju cyjanoakrylowego. Zwykłym klejem CA typu kropelka jednocześnie skleiłem i zaszpachlowałem obie części podstawki. Jak już wspomniałem wcześniej, robimy model na raz, czyli wycinamy i szlifujemy wszystkie części. Do wycinania części z ramek używałem zwykłych cążek kosmetycznych, a do szlifowania zwykłego pilnika kosmetycznego. Te 2 najprostsze narzędzia są w zupełności wystarczające do wykonania tego modelu. Podczas tych prac w ogóle nie używałem żadnego kleju, a wszystkie części były łączone na wcisk. Całość prac tego etapu zajęła mi raptem 2 godziny i model właściwie jest już złożony. Jak wspomniałem na początku, ten port ma łączyć się w jedną całość z lotniskowcem. Planuję zrobić z tych 2 części jakąś wspólną dioramę, ale to temat na osobny film. Wracając do elementów portu, to na tym etapie przyszedł czas poćwiczyć więcej szpachlowania. Tak samo jak w przypadku podstawki, użyłem kleju cyjanoakrylowego typu kropelka. Klej ten posłużył mi zarówno do połączenia na stałe niektórych części oraz również jako szpachlówka. Po wyschnięciu kleju części zostały ponownie przeszlifowane, tak aby wszystkie wyglądały idealnie. Pomimo, że model był już złożony, to postanowiłem jednak malować osobne części, gdzie się tylko da.
Model został więc częściowo zdemontowany z powrotem do pojedynczych części składowych. Części te zostały nałożone lub przyklejone do wykałaczek i przygotowane do malowania podkładem. Ponieważ miałem resztki dwóch podkładów Vallejo, to kilka części ma kolor czarny, a reszta szary. Po nałożeniu podkładu elementy wyglądają bardzo fajnie i można było przejść do etapu malowania. Malowanie potraktowałem jako swobodną zabawę kolorami farb, jakie akurat miałem dostępne. Używałem różnych farb, niektóre z zestawów upominkowych Airfix, od Citadel lub firmy Hataka. Malowanie dachów przysporzyło mi nieco kłopotów i sądzę, że lepiej by było malować je osobno. Tak samo kłopotliwe okazało się malowanie tych maleńkich okienek. Musiałem pomagać sobie papierem ściernym w usuwaniu nadmiaru czerwonej i niebieskiej farby. Na szczęście ponowne malowanie ścian budynków farbą kremową zamaskowało moje błędy. Kolorem brązowym postanowiłem poćwiczyć malowanie maluteńkich parapetów w oknach. Po takim ćwiczeniu malowanie schodów, takich niby drewnianych, to już była łatwizna. Mieszając kolor gunmetal z brązowym, wykombinowałem sobie taki kolor jakby zardzewiałej stali. Szyny kolejowe też nie było łatwo pomalować na srebrno, ale jakoś w końcu się udało. Do samych okien wykorzystałem dostarczone z modelem naklejki. Przed końcowym montażem elementów usunąłem też farby i podkład z miejsc łączenia części. Sprawdziłem sobie też działanie washa i panel linera, ale jakoś nie bardzo widzę wielkiego efektu.
Niektóre miejsca łączenia wymagały jeszcze dodatkowych korekt nożykiem, ale to już drobnostka. Gotowy port przemysłowy prezentuje się następująco. A tak wygląda komplet farb, które wykorzystywałem podczas wykonywania tego modelu. Dziękuję za uwagę, cześć!